Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Serdecznie witam Was z prawie pod bramy Opatowskiej w Sandomierzu. Przyprowadziliśmy dzisiaj te dwie sztuki w rozmiarze 650, czyli QJ Motor SVT 650X oraz Kawasaki Versys 650 po to, żeby porównać je w trasie, wyglądem, spalaniem i wszystkim tym, co może być dla Ciebie interesujące z perspektywy zakupu budżetowego motocykla w klasie do 650 cm3. Sprawdźmy w takim razie ilość rejestracji tych motocykli w zeszłym roku i do połowy tego zobaczymy, kto lideruje statystyką sprzedaży i rejestracji. Oba motocykle nie są, słuchajcie, jakimiś hitami sprzedaży, tak jak widzieliście, natomiast mają naprawdę bardzo fajny potencjał. Szczególnie dziwi mnie słaba renoma tego SVT 650, dlatego że jest to jedna z naprawdę niewielu fałek z dwoma cylindrami, które została na rynku. Cena 28 990 wydaje się dosyć niska, więc trudno zrozumieć, dlaczego ten motocykl tak słabo się sprzedaje, bo oferuje za te pieniądze naprawdę dużo. A wracając do porównania obu sztuk, zajmiemy się designem, wyglądem, estetyką i proporcją tych motocykli. Oczywiście z tej perspektywy, z której oglądasz te sprzęty, mogą wydać się podobnej wielkości. Natomiast dużo bardziej taką maszyną objętościową, dużą, z wyprostowaną pozycją jest SVT 650 i na tym motocyklu bardzo dobrze będą się czuły osoby, które są wysokie i ciężkie, bo sam motocykl też jest dosyć wysoki, kanapa jest na wysokości 850 mm, a to już jest tyle, że taka osoba mojego wzrostu, czyli 1,82 m, to nawet ja mam problem, żeby obiema nogami dotknąć podłogi czy podłoża, jak staję na światłach. Teraz szybko przechodząc do tego, jak wygląda Kawasaki, to jest zdecydowanie mniejszy motocykl objętościowo. Jeżeli jesteście niskiego wzrostu, to zdecydowanie lepiej będziecie się na nim czuć. Jest mniejsza kierownica, mniejsze w ogóle wszystko objętościowo. Motocykl jest zdecydowanie krótszy, niższy i z tego, co widziałem na rynku, nawet jak czasami obserwuję jakieś media społecznościowe, Instagrama, to sporo kobiet na nim jeździ, bo on jest po prostu mniejszy, czy nawet można byłoby powiedzieć, że mały. Jeśli chodzi o styl, tak jak zobaczycie na SVT, tak z boku nawet czy z przodu, to jest dosyć mocno zabudowany, przypomina trochę taki styl rally, adventurowy, natomiast oczywiście zupełnie, moim zdaniem, oczywiście Ty możesz mieć inne, nie nadaje się za specjalnie do terenu, jest to w 100% motocykl szosowy, choć jak dobralibyśmy się do rozmiaru przedniego koła, bo tu jest 19 i 17, to mogłoby to wskazywać na jakieś małe aspiracje do tego, żeby do terenu tym motocyklem wjechać, natomiast jego ciężar i wyważenie niespecjalnie mu na to pozwala, ale tak jak mówię, nie mogę nikomu niczego zabronić, można próbować jeździć, zmieniać opony i tak dalej. Kawasaki jest zdecydowanie motocyklem bardziej szosowym. Mi akurat ciężko byłoby przejechać nim dłuższą trasę, bo jest dla mnie po prostu trochę za mały. Kąt ugięcia kolan jest dosyć mały i po prostu jest ciężko mi, niewygodnie, ale takim osobom, które mają 1,70 m na pewno byłoby wygodnie. Także bardziej maszyna szosowa, nawet te koła z przodu w rozmiarze 17 zdradzają, do czego Kawasaki ten motocykl przewiduje. Zobaczcie teraz, jak tutaj wygląda to wszystko w Kawasaki. Kierownica jest zdecydowanie węższa, więc ci, co są niżsi czy niższe, będą miały tutaj wygodniej. Wybrzuszenie jest zdecydowanie mniejsze, w związku z czym ta pozycja jest nieco pochylona do przodu. Zupełnie inaczej jest w QJ-u, do którego zaraz podejdziemy. Jeżeli jesteśmy tutaj przy tym kokpicie, to od razu zobaczymy sobie jakość wykonania, spasowania plastików i czy wszystko tutaj fajnie do siebie przylega. I teraz byśmy tak porządnie wszystko podotykali, no to trzeba powiedzieć, że jakość tego jest naprawdę bardzo dobra, w sensie spasowania. Nic nie trzeszczy, wszystko jest takiej zwartej budowy konstrukcji. Tutaj zobaczcie, są miejsca na dodatkowe przyciski. Jak człowiek pierwszy raz siada na tym motocyklu i patrzy sobie na to, no to jest mega brzydkie trochę i odrzucające. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj możemy przypasować oryginalne jakieś przełączniki, zapalniczkę czy cokolwiek innego, co dokupimy sobie z Kawasaki, no to fajnie, że będzie to po prostu ładnie wbudowane. Ten motocykl nie ma zbyt wielu dodatkowych opcji wyposażenia, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Dobra, teraz przesiadamy się w takim razie na QJ-a i porównamy pozycję i to, jak to wszystko tam wygląda. Jesteśmy teraz na QJ-u, tutaj pozycja jest bardziej wyprostowana względem tego, co mamy w Kawasaki, ale motocykl też jest dużo wyższy, ma kierownicę wybrzuszoną do góry, pozycja po prostu z tymi rękoma wyżej. Mi osobiście bardziej odpowiada, ale
Tobie, jeżeli jesteś niższy czy niższa, a być może lepiej będzie na Kawasaki. Jak tutaj sobie patrzymy ogólnie, no to tamto w Kawasaki jest takie wszystko zwarte i blisko siebie. Tutaj jest jednak dalsze odległości między tymi wszystkimi elementami, guzikami. I teraz tak jak sprawdziliśmy sobie w Kawasaki, że jakość spasowania tych plastików jest bardzo dobra, no to tutaj jest to gorzej wykonane. Słychać, jak te plastiki trzeszczą. Też trzeba powiedzieć, że tego plastiku jest tutaj zdecydowanie więcej, no bo motocykl jest bardzo obudowany. To, co trzeszczy, to tego nie słychać oczywiście podczas jazdy, więc to nie ma takiego wrażenia plastikowości, jak jedziecie, że ten motocykl Wam trzeszczy i po prostu wszyscy się za Wami oglądają. Także to trzeszczy przy mocnym kontakcie dociskiem dłonią, ale podczas jazdy nie. Zajmijmy się teraz silnikami. Tutaj jest bardzo duża różnica, bo mamy w Kawasaki dwójkę, ale w rzędzie. Ona generuje 67 koni i 61 niutków. Nie są to jakieś porażające osiągi, ale dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z motocyklizmem, powinno w zupełności wystarczyć. W QJ-u tych koników mamy trochę więcej, bo tam 76, no i to jest silnik w układzie V, czyli generuje zdecydowanie akurat w tym przypadku mniej wibracji niż ta rzędowa dwójka z Kawasaki. 76 koni uzyskiwanych przy dość wysokich obrotach, bo 9000 i 65 niutków przy 8000, więc te maksymalne wartości mamy na górze. No i ten silnik na dole całkiem gładko, fajnie przyspiesza, natomiast nie uświadczycie tutaj takiego pierdyknięcia, tak zwanego ciosu mocy, który zrzuciłby Was do tyłu, więc żaden z tych motocykli na pewno nie zrobi Wam krzywdy, jeżeli nie macie wielkich umiejętności. Nie bez znaczenia jest też waga. Oba motocykle jak na klasę 650 są dosyć ciężkie. Mówimy tutaj o wadze na sucho. Kawasaki waży 219 kg, a QJ Motor 236. Teoretycznie to tylko kilkanaście kilogramów różnicy. Tamta V-ka jest dosyć wysoko, w związku z czym mamy wrażenie, że ten motocykl jest dużo cięższy niż on jest w rzeczywistości. I teraz jak wjedziecie sobie do takiego miasta, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli do Sandomierza, są małe uliczki, to manewrowanie tym motocyklem gdzieś tam do przodu, do tyłu jest zdecydowanie trudniejsze niż Kawasaki. No i trzeba mieć trochę pary, żeby ten motocykl dać do tyłu, do przodu, jeżeli wjedziecie w takie miejsce, że motocykl trzeba będzie wypchnąć nawet nie siedząc na nim, tylko ciągnąc go gdzieś tam do tyłu. Więc jeżeli jesteście mniejsi, macie mniej mocy, energii, to pewnie łatwiej będzie Wam się manewrowało takim Kawasaki. Sprawdźmy teraz, jak obie maszyny pracują. Odpalimy sobie najpierw SVT, 650 cm pojemności. No i jak na standardy dzisiejszych silników i wydechów, norm Euro 5 Plus i tak dalej, to pracuje naprawdę przyjemnie. Nawet jak się go odpala na zimno, nic nie tłucze, nie hałasuje ten silnik. Jak trochę dodamy gazu, to brzmi rasowo. Posłuchajcie teraz, jak pracuje Kawasaki. Też całkiem rasowo i najgorzej, jeżeli jesteśmy już przy dźwięku i wydechu, to wygląd samego wydechu zdecydowanie moim zdaniem dla Kawasaki. Mamy tutaj nisko umieszczony, do dołu bardzo ładnie wkomponowany w bryłę całego motocykla. Nie przeszkadza, nie szpeci, fajnie na bok wyprofilowany. No tutaj zdecydowanie inne rozwiązanie, puszka do góry wyciągnięta, całkiem duża. Niestety przeszkadza to trochę przy montowaniu kufrów i tutaj przy zestawie kufrów, jeżeli kupicie ten motocykl, to macie je oczywiście w gratisie, natomiast ten mniejszy kufer, ten prawy kufer jest mniejszy, nie jest symetryczny tym z lewej strony, przez to, że ten wydech tutaj mamy, więc wygląd wydechu troszkę jednak dla Kawasaki. Skoro jesteśmy z tyłu, to oceńmy też wygląd i wygodę kanapy. Od razu, żeby ustawić Wam narrację co do wygody, to muszę powiedzieć, że to są jedne z najlepszych kanap w jednym i w drugim motocyklu w ogóle, na jakich siedziałem. Kawasaki jest akurat znany z tego, że kanapy robi bardzo wygodne. Jesteśmy przy QJ-u, więc zacznijmy od niego. Kanapa dosyć duża, fajnie wyprofilowana. Ta z tyłu trochę dla pasażera trochę twardsza i mniej wygodna, ale tutaj naprawdę miękka i ekstra wygodna. Tymi motocyklami przejechaliśmy 500 km i ból tyłka nie doskwierał. Co prawda często się zatrzymywaliśmy, żeby uzgodnić, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, więc tutaj bardzo fajnie to wygląda, bardziej taka skóropodobna bym ją nazwał. Oczywiście w dzisiejszych motocyklach nie stosuje się już skóry, tylko takie materiały bardziej gumowane, żeby lepiej
i łatwiej było to czyścić, żeby można było pojechać na myjnię, po prostu przelecieć ciśnieniem po tym, żeby to się nie zniszczyło. Także szeroko, wygodnie, kanapa, zakres użytkowy jest naprawdę duży. Możecie się posunąć do tyłu, do przodu, naprawdę bardzo fajnie. W Kawasaki trochę inaczej. Tutaj zdecydowanie wąsko i ku tyłowi się rozszerza. Materiał taki perforowany i ta kanapa jest naprawdę bardzo wygodna. To dobrze zatrzymuje tyłek, jak się ostro przyspiesza, także do tyłu za bardzo nie polecicie. Dla pasażera też jest duża, wygodna i naprawdę do robienia dużej ilości kilometrów to te kanapy są naprawdę, no chyba muszę nawet powiedzieć, że fantastyczne. Zajmiemy się wyświetlaczami i o ile pierwsze zetknięcie z wyświetlaczem Kawasaki, zanim on nie jest uruchomiony, bym powiedział, że jest średnie, bo jest strasznie mały i wydaje się taki trochę zabawkowy. Ale powiem Wam, że jak przekręcimy kluczyk, to to, co przed nami tutaj się wyświetla, ukazuje, jest bardzo minimalistyczne, ale bardzo dobrze to widać, jest świetny kontrast, wszystko w kolorach Kawasaki, czyli zieleń, czerń i biel. Wygląda to naprawdę fajnie. Nie ma tu zbyt wielu informacji na tym wyświetlaczu, w sensie nie można się tu przeklikiwać, zmieniać nie wiadomo czego i tak dalej. Do obsługi służą tylko i wyłącznie te dwa przyciski. I pierwszym z nich regulujemy sobie tutaj wycieczkę. No tutaj ani razu nie został skasowany ten licznik, od kiedy ten motocykl jeździ i pracuje, więc 1038 km mamy zrobione, dlatego słuchajcie, świeci się tutaj kluczyk, no bo po prostu trzeba dokonać serwisu po 1000 km i drugim guzikiem możemy sobie przestawiać te parametry, które macie tutaj na dole. Całkowity czas jazdy, naładowanie baterii, spalanie, kilometry na litr, co według mnie tak jest średnio się można zorientować. Wolałbym, żeby było to odwrotnie, czyli litry na 100 km, bo tak zawsze się u nas w Polsce podaje. Także average, czyli średnia i zasięg, no nie widać, bo motocykl jest wyłączony. Natomiast wszystko, co się tutaj wyświetla, jest bardzo czytelne. Jest jedna rzecz, która na maksa mnie irytuje i ona jest taka japońsko-komiksowo-bajkowa. Jak jedziecie tym motocyklem i obroty dochodzą do takich, na których ten motocykl stwierdza, że warto byłoby już zmienić bieg na wyższy, to strasznie tu się wszystko gra i świeci. No na maksa mnie to rozprasza i przez to ja na ten monitor nie patrzę. I najbardziej irytujące jest to wtedy, kiedy jedziecie na 6. biegu, macie tam 120 czy 130 i on cały czas tak miga na pomarańczowo. No nie wiem, do czego miałoby to służyć. No na maksa tylko rozprasza i strasznie wkurza, ale niestety nie da się tego wyłączyć. Natomiast nie może nam umknąć to, że generalnie jest bardzo ładny ten wyświetlacz, podoba mi się i mimo tego, że przed jego uruchomieniem pewnie trochę bym go zdisował czy zdyskredytował, to jednak wygląda to wszystko bardzo ładnie i fajnie. Jeżeli jesteśmy tutaj z przodu, to jeszcze oceńmy, co możemy tutaj zrobić, jakieś bariery, dodatki. Szyba jest regulowana, jest bardzo duża, więc tutaj tym przyciszczkiem możecie sobie podać do góry i do dołu. Jest bardzo gorąco, więc my jedziemy cały czas na maksa opuszczoną szybą. Mamy tutaj też pałąk, żeby zawiesić nawigację. W związku z tym, że na tym ekranie nie można udostępnić nawigacji, no to fajnie, że ten pałąk jest i będzie to można wykorzystać do tego, żeby dodatkową nawigację założyć. Teraz wyświetlacz w QJ-u. Już trochę się na niego napatrzyłem, bo może nie we wszystkich, ale w dużej części motocykli QJ Motor czy Benelli jest ten wyświetlacz. To, co jest słabsze niż w liczniku Kawasaki, to na pewno kontrast. I to wszystkie te wyświetlacze w QJ motorach, te gdzie są stosowane dokładnie te sztuki, jest to po prostu trochę kłopotliwe, jest słaby kontrast, jak jest bardzo jasno i świeci słońce, to w zasadzie oprócz prędkości nic nie widać. Tutaj jednak możemy wejść sobie do środka, do menu i kilka rzeczy przestawić, zmienić, czyli nie wiem, jasność, kilometry, mile. Możemy również połączyć telefon, wtedy jak ludzie będą do nas dzwonili, to będziemy to widzieć, a jak ściągniecie sobie aplikację, to możemy również wyświetlać nawigację, więc tutaj zdecydowanie jest nowocześniej, jeśli chodzi o zastosowane technologie, ale nie do końca udało się uzyskać taki efekt, że patrzycie na to, jesteście zadowoleni, że to jest super, wow, bardzo fajny i tak dalej. To, co na pewno na plus dla QJ-a, to ładowarka, czy miejsce do ładowania USB-A, które jest w standardzie w Kawasaki. Widzieliście miejsce na zapalniczkę i tam
no trzeba sobie to dołożyć, a tutaj jest w standardzie. Szybę można w małym zakresie poruszać do góry i do dołu, mimo tego, że ona jest dosyć wąska, to całkiem nieźle odgania wiatr, nawet w tej najniższej pozycji. Dobra, to teraz jedźmy na stację benzynową i zobaczymy, który z nich spalił mniej. 15,64 do QJ weszło, a było na 0. No i tutaj widzicie, ile który motocykl spalił. Wracamy do testu w Sandomierzu. Tak samo jak są świetne kanapy w tych motocyklach, tak naprawdę skrzynia biegów i precyzja w obu maszynach jest świetna, dla mnie wręcz wzorowa. Zbiegi są spasowane bardzo ciasno, słychać jak się je wrzuca. Mechanizm działa naprawdę fajnie. Myślę, że inni mogliby się uczyć. W moim motocyklu, który uważam za wzór, że tak powiem, adventurowych motocykli, tak dobrze jednak to nie działa. Jesteśmy na dole, to porównajmy hamulce, zawieszenie i opony. I teraz tak, w Kawasaki mamy zastosowane japońskie Nissiny, a w QJ Motorze Brembo. Obie marki premium, natomiast jeżeli miałbym wskazać, który działa mocniej, lepiej, no to w Kawasaki moim zdaniem te Nissiny radzą sobie troszeczkę lepiej. Bardzo dobrze te hamulce hamują, no powiedziałbym, że jest to tak zwana żyleta. Jeśli chodzi o QJ, to tutaj dozowanie trochę lepsze. W Kawasaki te hamulce są jednak zdecydowanie bardziej zero-jedynkowe. Jak ktoś jeździ szybciej i lubi osiągać wysokie obroty, to lepiej będzie czuł się hamując tym motocyklem. Natomiast jakość spowalniania bardzo dobra w obu przypadkach. Jeśli chodzi o opony, no to tutaj mamy zastosowane Dunlopy, tutaj chińskie Maxxisy. Natomiast ciężko mi powiedzieć, które lepiej kleją i na których lepiej się człowiek czuje, dlatego że my jechaliśmy tutaj przepisowo, nie osiągając jakichś zawrotnych prędkości, nie jeździliśmy sportowo i do takiej jazdy po asfalcie uważam, że w zupełności jedne i drugie wystarczą. No i jeszcze zawieszenie. W QJ-u można regulować przód, ma on niezbyt duży skok. W Kawasaki można regulować tył, natomiast tak jak je odebraliśmy z defaultowymi ustawieniami, były w zupełności wystarczające. Gdybyście mnie zapytali, który motocykl ma lepsze zawieszenie, to nawet po przejechaniu 500 km nie byłbym w stanie wskazać, które z nich jest lepsze. Obydwa działają naprawdę tak samo dobrze. Jeszcze dwa słowa na temat wyposażenia. Ten element zdecydowanie na korzyść akurat QJ Motora. Mamy tutaj grzane manetki, grzany tyłek. W standardzie mamy handbary. Za te tutaj musicie dopłacić. Mamy tutaj gmole, z tyłu gmole, no i na zdecydowany plus przewagę QJ Motora, jeżeli chcecie jeździć gdzieś dalej, bardziej adventurowo, no to tutaj w cenie tego motocykla macie również kufry, czyli kufer centralny i kufry boczne. Za to wszystko w Kawasaki trzeba byłoby dopłacić, co wywindowałoby cenę tego motocykla pewnie do okolic 50 000. No to różnica mamy już prawie dwukrotność, więc to na pewno na korzyść, mówię o wyposażeniu oczywiście, na korzyść QJ Motora. Jeżeli miałbym polecić Ci któryś z tych motocykli, to najpierw zapytałbym Cię o wzrost, wagę i Twoje umiejętności. I w zależności od tego, czy masz ich mniej, poleciłbym Ci Kawasaki, a jeżeli masz więcej, jesteś większy czy większa, lepiej operujesz, potrafisz manewrować, to pewnie lepiej będzie Ci na QJ-u SVT 650. Jeżeli macie ochotę zapisać się na jazdy testowe, ta sztuka, którą tutaj widzicie, również ją udostępniamy na testy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam Was do obejrzenia pozostałych, a szczególnie serii Chińczyk na salonach, gdzie rozprawiamy się z mitami dotyczącymi chińskiej motoryzacji i motocykli. Bardzo Wam dziękuję. Spod bramy opatowskiej w Sandomierzu to byłem ja, Maciej. Gnamy do domu w takim razie. Trzymajcie się i udanego weekendu. Browary i krzesło stoją w kadrze. Dobra, ale piwko jest bezalkoholowe. Słuchajcie, to jest 31 stopni. Jakoś musimy się ratować, więc bardzo przepraszamy za to piwko w kadrze. Wytniemy.